Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście serial Le Mache, gramy w Farming Simulator 25. Nadal jak widzicie jest maj, ale w dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na pewno do czerwca i tam oczywiście popracujemy troszeczkę na farmie ze ślimakami. To, o czym mówiłem, dzisiaj będziemy próbowali wreszcie sfinalizować te ślimaki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż w sumie mógłbym to zrobić nawet wieczorem, żeby już były jakieś efekty następnego dnia. No zobaczymy. Dodatkowo w planach jest zakup dwóch nowych sprzętów. O jednym już mówiłem, będzie to opryskiwacz na pewno. Drugi może być niespodzianką troszkę, ale to oczywiście w dalszej części odcinka. No i zaczynamy od tego, że tutaj zbieramy siano z lucerny. Na live było tutaj młócona ta lucerna, ponieważ ją można tutaj młócić. Nasion nie było dużo, gdzieś około połowy zbiornika zebrałem, ale co najistotniejsze, mamy również tutaj siano. Jeżeli się nie mylę, to jest około 10 belek, a to oznacza, że kolejne 45 tysięcy litrów siana jest. I oczywiście jeszcze na tym polu dzisiaj będziemy musieli pracować. Tutaj czeka nas co najmniej wapnowanie. Okej, belki są spięte i jest ich 10, tak. No więc możemy spokojnie zjechać sobie na gospodarstwo. Tylko pytanie, na które gospodarstwo? Bo w sumie mógłbym również pojechać na gospodarstwo z kozami. Ale dobra, nie, najpierw zjedziemy na główne gospodarstwo. Później ewentualnie tą przyczepę przyciągnę na gospodarstwo z kozami. Fajnie, że te nowe pole, które kupiłem, ono jest bardzo niedaleko od tego gospodarstwa głównego, w związku z tym, no nie ma dalekiej drogi, no ale tutaj troszeczkę ciężko jest, zwłaszcza z taką dużą przyczepą. No i oczywiście co? Kałuże, ale spokojnie, udało nam się to jakoś przejechać, udało się. Nie będę rozładowywał tego siana, tylko całą przyczepę wepchnę do stodoły, ponieważ, tak jak powiedziałem przed chwilą, chcę to siano raczej mieć ukus. Na razie nie mam czasu, bo jeszcze mam nawożenie dzisiaj, opryski. Niech sobie na razie stoi ta przyczepa. Aha, dodatkowo jeszcze jest kwestia tego typu, że mam zamiar przystąpić tutaj do programu, bo wiem, jakie są teraz zasady. W związku z tym wiem, że dostanę nagrodzony, że stosowałem siatkę przy tutaj zbiorze tego siana. Jesteśmy już po zbiorach, oczywiście gramy na rolnictwie precyzyjnym, w związku z tym trzeba wreszcie zbadać tutaj tą glebę. No tutaj dużo wapna chyba nie pójdzie, bo no większość tego pola no niekoniecznie ma dobrą glebę. Ile tutaj ewentualnie jak wygląda tutaj z pieniędzmi? Na razie na to nie zwracamy uwagi, bo teraz będziemy tutaj inwestować mocno. No i w sumie zaczniemy od zakupu wapna. Ja wiem, że w tym miejscu nie jest te wapno najtańsze, w sumie najdroższe, ale po prostu ta miejscówka mi się bardzo, bardzo podoba, dlatego kupujemy tutaj. Dodatkowo tego wapna nie będę potrzebował aż tak dużo, bo jak widzieliście przed chwilą, ta gleba na tym polu numer 5, jeżeli się nie mylę, no to tam jest taka trochę słabsza, w związku z tym dużo wapna nie będę potrzebował. No ale kupiłem tutaj całą przyczepę. Później się ewentualnie ją rozładuje i będzie na przyszłość. I teraz tak, gdzie my musimy pojechać? Aha, dobra, to dlatego w sumie tutaj zaplanowałem, że tak sobie pomyślałem, że jakbym do sklepu pojechał, to później przez połowę mapy muszę jechać po rozsiewacz do wapna i nawozu, bo on jest na tym gospodarstwie tam, gdzie są kozy. No właśnie, postanowiłem wykorzystać troszkę bardziej te gospodarstwo, gdzie są kozy, bo tutaj, zobaczcie, jest dosyć dużo miejsca, gdzie te maszyny mogą stać, natomiast na tym głównym gospodarstwie, tam w stodole, to żeby wyciągnąć kombajn, to muszę 2 siewniki przestawić i tak dalej. Rozsiewacz podłączony, tu jeszcze jest nawóz, tak więc rozładujemy to. Aha, i tutaj jest tego typu sytuacja, że nie wiem, pamiętacie w tym odcinku, kiedy postawiłem sobie ulę, szukałem miejsca, gdzie by ewentualnie ten miód się spawnował i tutaj znalazłem to miejsce, ale zobaczcie, tu jeszcze żadnego miodu nie mam, tak więc nie wiem, może to chodzi o dystans? Autentycznie nie mam pojęcia, ponieważ ja tego nie używam w sumie i nawet nie pamiętam, jak to działa. Zobaczcie, jak fajnie ten zestaw wygląda, rewelacyjnie. No, coś takiego wymyśliłem sobie i teraz tutaj używam. W ogóle też bardzo fajnie są tutaj drogi. O, tutaj jak się wjedzie w lewą stronę, cały czas tak z góreczki i... Nie, to nie jeszcze te pole. Za chwilę w lewo będziemy musieli skręcić i tamte pole będzie nasze dopiero. Dokładnie, tędy wjeżdżamy i zaraz poustawiamy sobie rzeczy. Jeżeli się nie mylę, to rozsiewacz jest ustawiony na 15 metrów. Nasypiemy sobie wapno.
Fajnie to wygląda, co nie? Pracownika ustawimy na 15 metrów. Automat ustawiony, możemy sobie lecieć. Tutaj podejrzewam, że dosyć szybko zrobimy tą robotę. Zresztą... Właśnie, okej, fajnie. Zresztą tak się zastanawiam, bo teraz jak wyjdzie ten dodatek Sky i tam jest fajny w sumie rozsiewacz do wapna, no nie, on jest do nawozu, ale ja tutaj używam modyfikacji, która pozwala też wykorzystywać rozsiewacze do nawozu również wapnowaniem, tutaj w tym przypadku jest taka sytuacja i tam chyba zakupię sobie ten rozsiewacz Sky, bo jest super. I akurat też francuska firma i tak dalej, to więc wydaje mi się, że będzie to idealnie tutaj pasowało. W ogóle z tego dodatku planuję naprawdę dosyć dużo sprzętów zakupić. Co prawda niektóre z nich są zbyt duże na te gospodarstwa, ale siewniki jak najbardziej. No i to, o czym mówiłem, w tej części, no generalnie te pole w większości ma no, dosyć słabe gleby, w związku z tym tego wapna aż tutaj tak dużo nie będę potrzebował. To jest ciekawie, już nie ma nic w zbiorniku, ale to tak działa jak zbiornik czołowy tak naprawdę, nie? Oj, nie ten klawisz wcisnąłem i mi się wysypało. Dobra, okej. To na samym końcu zbierzemy te wapno z pola i załadujemy na przyczepę. No, żebym nie zapomniał tego wapna, który tutaj przez przypadek spaletowałem. Wrzucimy to na wywrotkę. Nie wiem, czy wiecie, ale na tej mapie można przejeżdżać przez słupy. To jest plusem, można by powiedzieć. Akurat na live jak jeździłem, no to przejechałem sobie przez po prostu, jak muciłem tutaj tą lucernę, to przejechałem sobie przez ten słup. Mówię, no fajnie. Jedziemy do sklepu, żeby sprzedać ten stary opryskiwacz, którego w ogóle nie używałem. Tutaj on jest startowym, natomiast, tak jak powiedziałem, będziemy kupować, on się chyba nazywa Deltis. Jest oczywiście Kun, tak więc więcej klimatów francuskich. O to tutaj chodzi również. Jeżeli się nie mylę, to mam dwie wersje tego samego opryskiwacza. Zresztą zaraz to będziemy próbowali na drobne rozebrać. Ile tutaj dostaniemy jeszcze, bo to jest istotne, nie? O, to w sumie niedużo będę mógł dopłacić i będę miał nowy. Chociaż tam czujniki trzeba będzie dodać. Jeżeli chodzi o opryskiwacze, to tutaj mam Deltis 1 i tutaj tak, i ten Deltis. W takiej samej cenie. Jeden jest, jeżeli się, to jest Deltis 2, to jest chyba z innej modyfikacji. To jest modyfikacja to jest Łosio zrobił tą modyfikację. Natomiast ja jednak wykorzystam tą opcję, ponieważ tutaj będę mógł ewentualnie dorzucić sobie jeszcze zbiornik czołowy, gdybym chciał. 30 000, mniejsza pojemność, ale uwaga, mi nie jest potrzebna większa pojemność tak naprawdę w tym opryskiwaczu, bo jesteśmy tutaj na rolnictwie precyzyjnym. Jeżeli będziemy opryskiwali chwasty, to będzie symboliczna ilość tego, ale żeby opryskiwać, to będziemy musieli jeszcze właśnie zainwestować duże pieniądze, dlatego taka ważna rzecz, żeby tutaj, zobaczcie ile będzie kosztował łącznie ten opryskiwacz, no dosyć dużo, dlatego tak czekałem z wyborem tego opryskiwacza i myślałem, że może być jeszcze jakaś inna opcja, weźmiemy jednak tego, nie? I 72 000. No troszeczkę będzie to kosztowało. Kwestia teraz czujników. Zbiornik czołowy na ten moment nie jest potrzebny i też jest fajne, że belka jest 21 metrów. Niekoniecznie mi jest potrzebna jakaś naprawdę duża belka. 21 mi wystarczy. Zaraz zobaczymy, jak się prezentuje ten opryskiwacz, czyli tamtą modyfikację będę musiał usunąć. Ta po prostu modyfikacja ma jeszcze dodatkowo zbiornik czołowy i jeszcze inny opryskiwacz, który też jest tutaj fajny. Nie wiem, czy ja go kiedykolwiek będę tutaj używał, raczej nie. W związku z tym zdecydowałem się jednak na na inną modyfikację. To jest taki pack. Kun Sprayer Pack, czy coś takiego. No oczywiście jest dostępny na Modhubie. Musimy tutaj kupić odpowiedni środek, nie? Eksploatacyjny, czyli opryski na chwast. Herbicydy, dobra, okej. W ogóle można by sobie zrobić tutaj, dodać modyfikację, za pomocą której można by robić te herbicydy. To by było dosyć ciekawe. Jeżeli się nie mylę, jest taka modyfikacja. Wąskie koła wyglądają tak. I zamontujemy. Dobrze. Całkiem ciekawie wygląda ten case'ik, nie? Na takich wąskich kołach. I w sumie teraz bardziej ten opryskiwacz pasuje do tego mojego case'a, nie?
Bo tamten opryskiwacz był po prostu za duży, dlatego, no w sumie tutaj fajnie, bo ja cały czas z turem jeżdżę, tak więc to nie było jakieś problematyczne, ale tak podejrzewałem, że jak jeszcze będę musiał tutaj uzupełnić ciecz roboczą, no to wtedy będzie mnie podbijało, nie? Też może by zamontował tu obciążnik. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie, całkiem fajnie. Wydaje mi się, że jest spoko. Dobra, tak więc lecimy opryskać w sumie 2 pola, bo na lucernie też są chwasty, jeżeli się nie mylę. Tak, są chyba chwasty. Tak więc... Sorry. 21. Troszeczkę jest za mały ten ciągnik. Oczywiście jeszcze kwestia jest tego typu, że ja najprawdopodobniej sobie zakupię specjalistyczny ciągnik, który będzie tylko i wyłącznie do oprysków, czyli do tego opryskiwacza, bo wtedy jest kwestia tego typu, żeby zainstalować czujnik, co nie? Bo jeżeli będę miał tutaj zbiornik czołowy, to czujnik na belce, o, troszeczkę podbiło, to czujnik wtedy nie może być podczepiony, nie? W związku z tym będziemy musieli instalować czujniki na lusterkach, a to kosztuje, no i powoduje, że taki ciągnik będzie, no, specjalistyczny, w tym sensie, że będę go mógł wykorzystywać raczej do oprysków, nie? Bo jak on tutaj godziny będzie robił przy jakichś dziwnych innych robotach, no to może być mniej ciekawie. Ale na razie robimy to tylko i wyłącznie, będziemy tutaj opryskiwali na chwasty, tak więc czujniki są w opryskiwaczu, natomiast ja mówię o czujnikach, które miałyby tutaj pomóc przy nawożeniu. To by była inna rzecz. Na razie w ogóle nawet nie wiem... O, troszeczkę mnie podbija, no rzeczywiście. Obciążnik by się tutaj przydał. Ewentualnie, wiecie co? Pojadę, połowę tego rozładuję i tylko część załaduję sobie tego oprysku, bo tutaj na te chwasty to rzeczywiście dużo mi nie potrzeba. Wydaje mi się, że 200 litrów tutaj wystarczy. No i w tym momencie jest już tutaj dobrze. Można sobie jeździć spokojnie, nie? No więc ta ciecz robocza tutaj robi różnicę autentycznie. Tak jak powiedziałem, docelowo tu będzie większy ciągnik, ale na razie wykorzystujemy tego case'a. Fajnie wygląda ten Deltis, bardzo mi się podoba. Rozłożymy się. Fajnie się rozkłada, co nie? Teraz tak, czujników ma tutaj multum. Jak to wygląda? Aha, dobra, okej. Weed Seeker. Fajne te sensory. Ustawimy sobie tutaj pracownika, znaczy GPS-a. No i w sumie dosyć szybko to zrobimy. Mi się wydaje, że 21 metrów belka na tą mapę wystarczy. No może w przyszłości, kiedy będę miał duże pola, ewentualnie jeżeli bym połączył je, to może bym potrzebował coś więcej. Na ten moment, w zasadzie wiecie co? Nawet nie będę używał tutaj żadnych ścieżek, bo to, zobaczcie, automatycznie usuwa, tak więc spokojnie, nie? No i podejrzewam, że tego herbicydu to mi tutaj wystarczy, nie wiem, na 2 lata. No ale zainwestowałem dużo w te technologie, nie? Tak więc fajnie to wygląda, no, rzeczywiście rewelacyjnie. Fajnie to się prezentuje, no. Ciekaw jestem, ile ta technologia mi się spłaci, w tym sensie, że bym tutaj więcej używał tych środków chwastobójczych, nie? A tak to zobaczcie, tutaj w ogóle nawet nie widać, że... Chociaż wiem, że tutaj rosną chwasty. A w ogóle nie będziemy wjeżdżali. Wyjeżdżamy stąd. O, dziki już tam plewią. Chociaż może... Aha, mi się wydaje, że tutaj są chwasty, ale może akurat w tej uprawie nie rozpoznaję ich? To było dosyć ciekawe. Może tak jest. Trzeba będzie to sprawdzić. Bo mi się wydaje, że tutaj są chwasty. A przynajmniej były. Może teraz po tych pierwszych zbiorach już ich nie ma? Nie mam pojęcia. W sumie tabelka powinna być bardzo nisko, tak nie? Zobaczcie, jeszcze niżej. Opuściłem sobie ją. No całkiem fajny ten opryskiwacz. Tylko troszeczkę większy ciągnik jest potrzebny. Pewnie jakiegoś John Deere'a do tego kupię. Podejrzewam. No, tutaj trochę więcej jest tych chwastów. Widać, tak więc spoko. Tutaj będzie trochę mocniej pracował. No. No, tutaj rzeczywiście intensywnie opryskujemy. Ale to i tak są niewielkie ilości tego herbicydu tutaj. Sporadyczne ilości, nie?
No i w sumie teraz widzimy tą różnicę. A i tam mijaczek jest, ale spoko. Zdecydowałem się jeździć bez GPS-u, tak więc brałem pod uwagę, że mogą być jakieś takie małe rzeczy. Nie, no elegancko się pracuje. I tak jak powiedziałem, mniejszy opryskiwacz i spoko tutaj będzie to wszystko działało, bo akurat do tego ciągnika lepiej nawet też pasuje, nie? Bo tamten opryskiwacz podejrzewam, gdybym go zalał, no to tutaj musiałbym już wjeżdżać Fiatem. No i też fakt, że to jest Kun. No i wreszcie jakaś nowa maszyna, nie? Na gospodarstwie, nie? Prace polowe zostały zakończone, tak więc możemy tą beczkę z wodą tutaj przywieźć. I teraz tak, będę musiał się zastanowić, gdzie tą wodę zapodać. Po pierwsze, czy jest pasza? Pasza dla ślimaków. To dosyć ciekawie brzmi, ale no w zasadzie jest to pasza dla ślimaków, nie? Widzę, że są ślimaki, tak więc będziemy je dzisiaj tutaj przerabiać. Tylko że to będzie już w czerwcu, bo jeszcze masło tutaj trzeba będzie dowieść. I teraz tak, zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja. Tutaj trzeba będzie chyba pozmieniać niektóre rzeczy, czyli tak, wody tutaj na razie wystarczy, czyli to sobie na razie odpuścimy. Tu widzę dosyć dużo czosnku i sałaty, trzeba będzie chyba czosnek wyłączyć jako produkcję, żeby było więcej sałaty dla ślimaków. Na razie tylko produkcja niestety w 3 szklarniach, dosyć mało tego jest. Dobra, tak więc ślimakom przytargamy tutaj wodę. Zaraz zobaczymy, jak w innych wygląda to. No tutaj też trochę wody chcemy dolać. Stop. Ja tutaj... Wow. O, jaka jazda, przejechałem po ślimakach, bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że wasze wapienne domki wytrzymały tutaj. Mam taką tylko nadzieję. Dobra, przerwijmy, bo jeszcze na sam koniec dowieziemy. No tutaj jeszcze chyba ze 2 kursy dzisiaj zrobię, bo jest 16, 17, chociaż nie. Wiecie co? Najważniejsze jest teraz tutaj, żeby paszę dowieść. No bo to jest istotne. Powiem wam tak, że z tymi produkcjami tutaj, oprócz tartaków, to pozostałe troszeczkę pod górkę mam. Autentycznie. Trzeba tutaj kombinować, bo robienie paszy dla tych ślimaków okazuje się, że nie jest takie... No jest trochę zawiłe, nie? I tutaj w sumie będę musiał jeszcze 2 fabryczki chyba dostawić, jeżeli się nie mylę. Tak, to jedna, druga... No bo trochę za mało wydajności tutaj jest. Jedna taka fabryczka produkuje paszę dla ślimaków dla chyba tylko 3, jeżeli się nie mylę, szklarni powiedzmy, nie? Tak więc 3 musiałbym coś mieć. Takiego i tak będzie mi jeszcze jedna szklarnia po prostu jak gdyby zamknięta, niepotrzebna, ale z drugiej strony, jeżeli się nie mylę, to tutaj ja sobie wymyśliłem taką sytuację, że zimową porą nie będzie tutaj produkcji ślimaków. Tak więc jeżeli będziemy cały czas tą paszę produkować, no to w sumie okej. Wystarczą może nawet 2 fabryczki? Ojej. Aha, no i dzisiaj będziemy sprzedawać ten ciągnik. Inną mernatę mam. Tylko nie wiem, czy to jeszcze teraz pojedziemy sprzedać? Czy później? Zobaczymy. Z racji tego, że jest fajna, moim zdaniem ciekawy ciągnik Renault na Modhubie, a ten ciągnik, on jest spoza Modhubów i szczerze mówiąc on ma błędy. Tak więc nie chciałem, żeby on tutaj był. Jeżeli jest inna alternatywa, moim zdaniem ciekawsza, no to należy ją wykorzystać. Zobaczcie jak te koła się zapadają. Widzicie? To jest po ostatniej aktualizacji. Autentycznie. Zwłaszcza zauważyłem, że jak jeździmy na wąskich kołach, to tutaj takie efekty są. Dobra, to możemy sobie odłożyć. Dobra, okej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale no była tego typu sytuacja. I aż ciężko się jeździ tym ciągnikiem. Zresztą tą sieczkarnię, którą miałem i kombajn, podobny efekt był. Później one były zaktualizowane do wersji 1.19, do tego patcha aktualnego, jeżeli się nie mylę, tak. I teraz dobrze się zachowują, no ale za chwilę znowu Giant zaktualizuje grę i będzie znowu ciekawie chyba. To akurat z tego, co Ziuta mówił na live, to jest problem z ciągnikami. Z oponami chyba najprawdopodobniej, bo to nie jest jakaś istotna, znaczy istotna. Nie jest, akurat tak trafiłem, nie?
że na tej mapie się zapada. Chociaż nie, na innej mapie na Hofbergman też mi się zapadają te ciągniki. Znaczy koła się zapadają. Teraz tutaj nie widać. Jest coś takiego, że jak się czasami... No nie, teraz mam nadzieję, że wcześniej widzieliście. O, tutaj teraz jest taki duży opór, on ciężko... Zobaczcie. Aż wreszcie wyjedzie gdzieś jest trawa albo coś twardego. Zobaczcie, on tak samo jakby wpadł... Nawet po asfalcie tak samo będzie jechał. O, i wyskoczył teraz. No, coś takiego jest. Autentycznie. Mam nadzieję, że następny ciągnik nie będzie miał takiej przypadłości, ale nie gwarantuję, że tak nie będzie. Najprawdopodobniej tak będzie. Dobra, to już nakarmimy ślimaki. Kurczę, ciężko mi się cały czas przełamać, że... Wiecie, karmimy to, nie wiem, krowy, nie, na przykład świnie, nawet, nie wiem, nawet kury, ale ślimaki, jest to ciężko. Jak byłem dzieciakiem, to ja pamiętam, że zbierałem ślimaki, autentycznie. Można było sobie, będąc dzieciakiem w latach 90. dorobić na jakieś lizaki albo coś takiego. A więc... A nawet w wcześniejszych czasach też było to... Przynajmniej w moich okolicach, gdzie jest dosyć dużo... No po jeziorze, nie? Tak więc jest dużo bagien i takich innych rzeczy, to... Polowanie na ślimaki wśród dzieci było popularne. Pamiętam, że chyba na kołowrotek do bambusa zarobiłem. To były całkiem niezłe pieniądze. Na ślimakach okazało się, nie? Można było zarobić. A teraz proszę bardzo, tutaj je hoduję. Mamy nowy miesiąc, tak więc trzeba było zapłacić raty kredytów i raty leasingowe. Natomiast też mam wpływy z programów. I to chyba z 5000 łącznie, jeżeli się nie mylę. To fajnie wygląda. Zresztą zaraz wam pokażę, jak wyglądają te polityki i programy. Bo jeszcze do jednego dołączyłem. I teraz tak, tutaj mleka brakuje, tak więc beczkę trzeba będzie przytargać tutaj od ślimaków i tutaj po prostu mleko trzeba będzie dowieść. Aha, dobra, czyli przejdźmy do tego. Tutaj jest zarządzanie obornikiem. Dalej chyba za bardzo nie rozumiecie, o co chodzi. Kiedyś to, mam nadzieję, w poradniku wytłumaczę, dlaczego czasami się liczy 5000 i tak naprawdę to nie jest jakiś duży problem z tym ogarnięciem. Tylko 2 razy do roku się rozlicza i tylko trzeba pamiętać, że można przechowywać 50% tego, co zwierzęta wyprodukowały w ostatnich 6 miesiącach. Przy czym jest jeszcze jedna tego typu sytuacja. W takiej sytuacji, jak jest u mnie, to jest ten limit 5000 litrów, tak? Ponieważ łącznie na razie zwierzęta moje wyprodukowały tylko 7000, bo tutaj te statystyki liczone są dla 2 miesięcy, to jest poniżej 10 000, a połowa z 10 to jest 5000. Czyli zasada jest taka, połowa z produkcji z ostatnich 6 miesięcy, nie mniej jednak niż 5000. Natomiast ja tu mam 56, ale te punkty i tak nie są teraz przydzielane w tym miesiącu. Zwierzęta, fajnie, 5 tutaj, przestrzeń, tu jest plus 10, dużo przestrzeni mają zwierzęta u mnie, to jest ok. Podozmian to jeszcze nie rozliczany, tutaj to też nie rozliczane. Zanieczyszczenie wód dostałem 5, z racji tego, że w ubiegłym miesiącu nie nawoziłem gdzieś przy rzekach, nie? Tak więc w sumie ok. To, że w jednym miesiącu będziecie mieli minus 5, to nie jest taki duży problem, w następnym miesiącu będziecie mieli plus 5, nie? Tak więc jak startujecie z zera, no to każdy ci łatwi punkty, ale później będziecie mieli tutaj 1000 punktów, no to możecie sobie pozwolić. Jeżeli chodzi o tę wycinkę drzew, 14 posadzonych, wycinka jest 16. Wiemy, że ta polityka, ona jest rozliczana w tym miesiącu, ale w tym miesiącu nie została rozliczona. Dlaczego? Ponieważ to musi być całe 6 miesięcy. W związku z tym, jak zrozumiałem, jak działa ta polityka, to sobie jeszcze więcej wyciąłem drzew, nie? Żeby było... Teraz od tego miesiąca trzeba będzie więcej sadzić drzew, ale rozliczenie będzie dopiero w grudniu. I to wtedy się zsumuje te wszystkie rzeczy. No i gnojowica 5, ściółka dla zwierząt 5 i warunki zwierząt 5, tak więc już mamy 60 punktów, tak więc całkiem fajnie. W programach mamy te programy jeszcze dodatkowo naturalny nawóz, teraz sobie dodałem. On będzie rozliczony w lipcu, pierwszy raz, nie? I teraz tak, owijanie ograniczone, tutaj dostałem pieniądze już za to, na polu 5, tam gdzie na samym początku właśnie ładowałem te belki, to za te belki, przy czym to jest dziwna rzecz, bo to jest inna kwota, a w dzienniku zdarzeń jest napisane, że ja dostałem więcej, nie? Za ten program, dostałem tutaj, jeżeli się nie mylę, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
A więc dosyć ciekawie się zaczyna już tutaj dziać podatki. W sumie niewiele trzeba będzie płacić, ale oczywiście w odpowiednim momencie trzeba będzie mocno zainwestować, żeby nie zapłacić podatków. Podozmiany są tutaj na takim poziomie. Dziwna jest sytuacja, że na piątce, tam gdzie miałem ten lucernę, ona mi została przypisana. Natomiast na innym polu, gdzie miałem lucernę, ona mi nie została przypisana. Nie wiem, jak to chodzi, o co tutaj komentarz, więc na razie nie wnikamy. Jak widzicie, masło mamy załadowane, tak więc lecimy do ślimaków i tam będziemy, nie wiem, gotowali te ślimaki, czy coś takiego. Zresztą zobaczymy, no ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Ja mam dosyć duże w ogóle, jak fajnie wyglądają nowe uprawy, zwłaszcza rzepak, jak zobaczyłem. No wygląda niesamowicie. Też tutaj gorczyca ładnie wygląda. Tak więc fajnie wyglądają te uprawy. Zdecydowanie lepiej niż na podstawowych mapach. No i też te łąki, nie? Więc lecimy teraz do ślimaków. Rozładujemy sobie tylko masełko. Aha, jeszcze ciągnik będę musiał kupić. Czyli stary sprzedamy, kupimy nowy. No i trzeba będzie zarabiać, ale drewno mam dużo teraz w tartaku. Tak więc tam już desek się narobiło, tak więc to będzie można sprzedać. Tutaj jeszcze była wielka dzięki, że w komentarzu pod ostatnim odcinkiem zwrócono uwagę mi, żebym używając modyfikacji na ręczne sadzenie uważał, czy drzewka rosną. Pod koniec odcinka sprawdzimy, czy one rosną. Znaczy, one rosną, tylko że powoli, nie? Ale sprawdzałem, działa, u mnie działa. Niemniej jednak ja będę cały czas to monitorował, bo rzeczywiście może być jakiś problem z tym, rzeczywiście i tutaj trzeba uważać na to, bo jak mi się skończą drzewa, to nie będzie już tak fajnie tutaj na tej serii, nie? I trzeba będzie wtedy kombinować, jak to zarobić. Dobra, tędy trzeba pojechać. No ale ścięłem na rondzie. Przeleciałem sobie, nie? Tak po angielsku poleciałem mocno. A, widzę, że tutaj gra mnie uprzedziła. Otóż ja się zastanawiałem, żeby kupić sobie te pole po lewej stronie, ale widzę, że już jest wymłócone, tak więc chyba sobie to odpuścimy, co nie? W sobie nie mam już wyjścia, nie? Znaczy mógłbym kupić, ale to chyba nie ma sensu, nie? Kupić pole, a kupić pole i wymłócić, to jest troszeczkę inna rzeczywistość, co nie? Dobra, wiecie co? Ja sobie zrobię tak, że tutaj zatrzymam ten sprzęcik, beczkę po wodę. A, dobra. Musimy zjechać na gospodarstwo, bo tam przecież będziemy musieli mleko dowieźć do mleczarni. A teraz tak, czosnek mam, masło przywiozłem, ślimaki są. Tak więc ciekawe, czy ślimaki można przenieść tutaj ręką. Chyba można, bo one nie ważą aż tak dużo, nie? A, spoko. Czyli od razu sobie je tutaj poprzenosimy. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, nie? Tutaj gdzieś, dobra, polecimy po następne skrzynki. Masła to chyba nie ściągniemy ręką, bo to trochę waży tona, tak więc musiałbym mieć niezłą tutaj siłę. No nie o to chodzi, tu mam ciągnik odpowiedni, pasza jest też zrobiona, tak więc fajnie. Zobaczcie, jak fajnie porozjeżdżane to jest. Bo tutaj nie zapisywałem gry i nie wczytywałem, tylko przewinąłem sobie czas, więc to jest ok. Dobra, czyli co? Robimy sobie winniczki w sosie czosnkowym i to ma spowodować, że one będą o wiele więcej warte. A jak? Czy to się... Nie, tu nie tu. Czy to się będzie bardzo jakoś opłacało? 2000. Ile tu ich może być? 10 000 litrów. Znaczy ja już mam takie wrażenie, że tutaj będzie troszeczkę problem. Ale w sumie zaraz wam opowiem o tym problemie, tylko... Gdzie jest Renata? Aha, ona już jest pod sklepem. Dobra. No więc sprzedajemy ten ciągnik. Tak jak mówiłem, on ma błędy tutaj i zdecydowałem się na zakup innego ciągnika. Ile tutaj dostaniemy, jeżeli będę go chciał sprzedać? Nie tak. No, 16 000. No, nowy będzie kosztował chyba mniej nawet. Chociaż nie, tam są jakieś różne opcje. Jeszcze sprawdziłem, co tutaj mamy nowego. No, duże maszyny. Ten Deutzfahrt do 10 godzin, ale za dużo jest. Za dużo, no niestety. My idziemy raczej takie maluchy kupować, co nie? I tutaj są... To jest z tej modyfikacji, tak, to jest z tej nowej modyfikacji ciągniki, tutaj są z tej starej, to będziemy mogli wyrzucić. I mamy 7X1S albo 4S tutaj z napędem, 78 koni maksymalnie, tak więc weźmiemy sobie tego z napędem i dodamy mu tutaj te 2 koni więcej, jeżeli się nie mylę, tak? Nie, 75, a tu 78. Za 500, proszę bardzo, nie? Nie ma sprawy. Konfiguracja kół, Jak to zobaczyłem, no
Respekt. Może coś takiego będzie. Do tego opryskiwacza to nie da się. Nie da się go podpiąć, nie? Nie, tak więc chyba wąskich kół nie będziemy używali. Raczej niech sobie tak jeździ. Obciążniki, standard. Będziemy na standardzie jeździli. Jedne tylko wystarczą nam ten. I jeszcze, nie, tutaj się uzbiera. Już ponad 15 kosztuje. A jeszcze możemy sobie zamontować czarny dym. No więc spoko. I konsolę, no bo konsola jest istotna. Mam nadzieję, że ta konsola będzie pasowała do mojego tura. Żeby nie było później chryi. Żeby tutaj musiał przyjechać po... No dobra. Okej, kupimy go. W sumie weźmiemy na niego finansowanie, tak więc nie będziemy do przodu, powiedzmy. Tak więc spoko. Zresztą nie wiem, czy czasami tamta Renata też nie była w leasing i teraz... O, tak to jest, a to po prostu biznesmen, nie? Na 6 miesięcy weźmiemy i tyle. W sumie teraz widzicie, że wspomniałem o tym, że dostałem tutaj 5000 dopłat z tych programów. Proszę bardzo. Dzięki temu coś takiego, taki ciągniczek będziemy mogli mieć tutaj, nie? Jeszcze proszę bardzo, można tutaj wejść. Aha, tak patrzę, mówię, aha, bo tam tych środków za dużo nie udało. Czyli tutaj trzeba będzie przejechać po ten środek. Dobra, okej. Palimy maszynę. O kurczę, ten dźwięk chyba... Nie wiem, czy ten dźwięk nie jest... Ale powiem wam, że lepiej się jeździ niż starą Renatą, autentycznie. No, już mnie kupił, tak więc spoko. Autentycznie lepiej się jeździ. Znaczy szybciej niekoniecznie... Znaczy lepiej to nie znaczy, że szybciej, nie? Chociaż tamta też chyba 27. Wiecie co? Ten model mi przypomina tego. Ursusy. 40. Troszeczkę tak, co nie? Tylko, że napęd ma, nie? No i 78 koni. Tak więc zdecydowanie fajnie się tutaj jeździ. Troszeczkę widać, że tutaj ten model mógł być trochę dopracowany, bo widać, że kwadratowy jest troszeczkę, ale spoko. Ważne, żeby też błędów nie miał, chociaż ja generalnie nie jestem taką osobą, że jak ma jakieś modyfikacje, jakieś błędy, wykazuje, to tam już koniec, nie? I nie będę nic tutaj robił. Jestem w stanie to zaakceptować. Ale jeżeli wiem, że jest jakaś opcja, która nie ma błędów, no to wtedy wolę jednak tą opcję, która nie ma błędów. Jakby to powiedzieć, ten Tour zdecydowanie zdominował ten ciągnik. Troszeczkę to wygląda, jakby świni siodło założył. Ale dobra. Powiem wam, że całkiem przyjemnie się nim jeździ. W porównaniu do tego starej Renaty, to nie, tutaj jest zdecydowanie lepiej. Ponieważ ja nie gram tutaj na shifterze, tak więc nieraz można mieć problemy z takimi starszymi ciągnikami, które mają po prostu skrzynię biegów ręczną. I wydaje mi się, że w tamtej wcześniejszej Renacie ona lepiej działa pod właśnie osoby, które grają z shifterami. Ja nie gram. W związku z tym, mimo tego, że ten ciągnik też ma ręczną skrzynię biegów, to jednak on tutaj fajnie. W sumie tak niby ma, a nie ma, nie? I w związku z tym lepiej się jeździ. Co jest istotne w momencie, kiedy masz Tour. Nie tak, że wiesz, cofasz i on, wiecie, zmienia bieg i tam, wiesz, ruszasz do przodu troszeczkę delikatnie, on ci tam przerzuci i ty stoisz w miejscu, nie? Tak więc, jeżeli mam Tour, to zdecydowanie lepiej będzie się jeździło tym. Dobra, teraz jest jeszcze tak, masełko zapodamy. Natomiast, właśnie, bo wrócimy tutaj do tego, jaki tutaj problem widzę. Problem jest tego typu, że wąskie gardło w tym momencie, a można... Oj, to nie tak, ten przycisk. Bo chciałem widły złożyć, tylko... O właśnie, może coś takiego chciałem zrobić. Tylko, że znowu trzeba na Tour przeskoczyć. Jakby to powiedzieć... Tutaj problemem będzie to, że masło się powoli produkuje. I w ogóle na tej mapie jest to do mnie... O kurczę, no dobra, chwyciłem. Dla mnie jest to nowa rzecz, bo generalnie jak gram na jakichś innych mapach, to tamte produkcje są tak jak gdyby dostosowane, jedna produkcja do drugiej i później to się tak, a zwłaszcza na Hofbergman, to jest wszystko tak dopracowane. Tutaj produkuje się wystarczająco dużo, żeby w innej produkcji wszystko działało płynnie.
a na tej mapie tak nie jest. Czy to jest źle? W sumie nie. W sumie to jest fajne również też, bo tutaj trzeba będzie więcej kombinować. Tak samo jak już jest z tą paszą, nie? To o czym mówiłem, że jedna tutaj taka mieszalnia pokrywa zapotrzebowanie 3 tylko tych szklarni. Podobna sytuacja tutaj też będzie. Jeżeli się nie mylę. Zresztą zaraz to sobie odpalimy. Fajnie, tutaj czosnek. W ogóle jakie są maksymalne tutaj ilości? O, tutaj naprawdę dużo można. Tego czosnku można tutaj wrzucić. Masła też można dużo wrzucić. Co z tego, jak tutaj się bardzo powoli produkuje te masło. A jak będziemy przetwarzali 1000 litrów, tu jest 1200 cykli na miesiąc. 4, czyli wychodzi, że 4800 na miesiąc, czyli no w sumie prawie 5 palet na dzień aktualnie, nie? Natomiast ja jestem w stanie zrobić o wiele, wiele mniej. Niestety, w związku z tym tutaj będą przerwy. 6 ślimaków. 6 ślimaków, czyli 7000, powiedzmy. 7 palet ślimaków. Aha. No tak, no teraz ja produkuję tylko na trzech szklarniach, tak więc gdybym na większej ilości to pewnie by było czosnek, spoko, jest tutaj do ogarnięcia. 1200, tak więc to nie byłoby problemów. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie, gdzie tutaj, to nie tu, jest tutaj tego już tyle, o tutaj jest mleko i my produkujemy masło, nie? No to masło powoli się tutaj będzie robiło, mamy 15 cykli, znaczy cykli jest 144, ale w jednym cyklu jest tylko 15, tak, litrów, czyli to nie są takie duże ilości, nie? No i wychodzi z tego masło, nie? 13, czyli no nie będzie to aż tak dużo, nie? Tak więc trzeba będzie coś na ten temat pomyśleć, może... Zresztą z drugiej strony powiem wam, że te mleczarnie są bardzo mało wydajne. One są fajne, bo są na starcie i nie trzeba płacić, to jest duży plus, natomiast są mało wydajne i ja mam w tym momencie krowy już mi mleka dużo naprodukowały, a jeszcze w tym miesiącu, uwaga, mamy kozy, tak więc kozy się tutaj mocno rozbestwią za jakiś czas. Szybko się rozwijają, tak więc to jest fajne. I tutaj w tym momencie mamy już tego typu sytuację, że mamy mleka, no całą beczkę, nie? Więc no trzeba coś na ten temat będzie pomyśleć. Zobaczymy, włączyłem to, bo jeszcze nie wiem, czy ja to w ogóle włączyłem, tak więc możemy już aktywować produkcję ślimaków. Jak to jest? Co to? Przygotowany ślimak. Kurczę, myślałem, że jakoś fantazyjnie, no. Powiem wam, że to tłumaczenie jest takie... nie do końca takie fajne. W tym sensie, że... Ło! No liczyłem właśnie tutaj na coś takiego, ale to są chyba... jest taki sam układ, albo bardzo podobny, w związku z tym myślałem... No w sumie tak, no w czosnkowym sosie jakimś są. Myślałem, że te ślimaki będą uciekały z tego kotła. Autentycznie. Takie miałem wyobrażenie o tym, no. Człowiek taki niewyedukowany i nieobyty. To coś takiego będzie. No to proszę ja was. Escargot. No, tak to się powinno nazywać. O, zobaczcie, widzicie? No elegancko. Dobra, ale to w następnym odcinku. W następnym odcinku tutaj może będziemy coś już sprzedawali. Zresztą chyba w czerwcu niekoniecznie dużo będzie... Jeszcze się chcę przenieść koniecznie, ale to się będziemy musieli przenieść do lasu, bo jeszcze obiecałem wam wizytę w lesie. W ogóle w tym odcinku mnóstwo różnych dziwnych rzeczy omawiamy, tak więc przeniesiemy się tutaj. Ojeju, wpadłem. Czyli drzewka są. Dobra. Bo było tutaj ryzyko, że mogą być te drzewka nie przechodzić do następnego miesiąca, ale są. Ok? I tutaj widać, że dęby będą rosły szybciej. I tutaj jest bóg, tak? Mały bóg, on będzie wolniej rósł. I to zdecydowanie wolniej, 2 razy wolniej, tak więc tutaj trochę... No i chyba za chwilę też sobie nasadzę tutaj trochę tych drzewek, nie? Bo, no co, w tym miesiącu nic nie mam do roboty. Żniw nie mam żadnych. No chyba, że my sobie kupił jakieś pole. No też deski będziemy wywozili i te kłody zatargamy i tak dalej, żeby później nie było. I też dosadzimy trochę więcej drzew, nie? A jeszcze zobaczymy. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zobaczymy, jak wyglądają tutaj te ślimaki w tym sosie. To może być dosyć ciekawa rzecz. Czy to się opłaca?
Kurczę, mam takie wrażenie, że dużo przy tym jest chodzenia, a niekoniecznie dużo się na tym zarobi, nie? Ale niekoniecznie chodzi o to, żeby zarabiać jakoś duże pieniądze, bo w przeciwnym przypadku to bym w ogóle żadnych krów, niczego nie miał, tylko bym sobie lasy wycinał i o, zobaczcie. Tyle tego już się narobiło, nie? Tutaj leżą pieniądze. W dzisiejszym odcinku to tyle, pozdrawiam, Anton.